końcu w Bussolini. Od razu sobie je rozpakujemy obydwie, słuchajcie, jak gumka od majtek, jedziecie i hamujecie i się zapala stop, widzicie? Mamy tu latareczkę, pyk, poszła do wody. Opłuczemy je z tego piasku, żeby syfu nie było. Przewracają się z boku na bok. Kolo podjechał, jakiś tutaj kurczę stanął i sobie poszedł gdzieś z plecakiem. Kurde, spinkalam zaraz, jakąś taką miejscówkę po drodze znalazłem. To co tu się dzieje, co ja widzę. Ale się leje ta woda, zobaczcie jak długo. Pojedzone. Zmyte, wszystko czyściutko, elegancko. Dobra, wiecie co? Jedyne o czym marzę to zapakować się do samochodu i w końcu posiedzieć w samochodzie. Mam dosyć dworu. Idziemy robić testy. Piwa, latarek, piwa. Taka będzie kolejność, więc do busa. W końcu w Bussolini. No, jak zwykle. Coś zaczynam gadać. A właśnie, telefon muszę podłączyć do ładowania. Coś zaczynam gadać, to się telefon odzywa. Leż sobie tu. To mamy dwa piwka. Dobra, zaczniemy od jednego. Najpierw, żeby nie było. Matko Boska Częstochowska. Słuchajcie, w busie mam 14 stopni, Webasto stoi. Bo na dworzu mamy... To moja łopatka. 13 stopni jest na dworzu. W busie jest 14. Zaraz sam siebie tu nagrzeję. Także będzie z 15-16 stopni, podejrzewam. No nie ma sensu grzać. Bo jak włączę grzewanie, to będę miał z 27 stopni nad ranem. Nie, to nie tak. Tak się lepiej śpi. Dobra, ale by to nie pitolić, słuchajcie. Robimy test piwerek. Co tu jest? Zasyf, kuźwa. Piweczka te dostałem od Andrzeja. Andrzeja z Opalenicy. Dziękuję bardzo. To jest ta seria piw, które wam w poprzednich odcinkach, w którymś tam poprzednim odcinku pokazałem tą taką baterię, co dostałem właśnie od Andrzeja i będziemy sobie testować co jakiś czas właśnie te piwa i dzisiaj wjadą dwa z nich. Jeszcze raz dziękuję, Andrzej. Serdecznie, bardzo to doceniam. Klasyczne pszeniczne. Piwerko, które będziemy testować, wygląda dzisiaj tak. I jest to piwo, jak już mówiłem, pszeniczne. Alkoholu 5,1. No to jak na pszeniczne, trudny wyraz, w górnej wartości alkoholu, że tak powiem, bo generalnie pszeniczne, przeważnie pszeniczne są mniej alkoholowe. Dobra, muszę ściągnąć okulary, bo w nich nie widzę. Piwo jasne, pasteryzowane, niefiltrowane. Składu wam no nie będę czytał, to nie ma sensu, ale tutaj słodycz, skala 1 do 5, 2, goryczka tak samo, 1 do 5, 1. Na dnie piwa jest, tego nie zobaczycie pewnie na kamerze, ale jest charakterystyczny osad, a osad w piwie świadczy o tym, że piwo jest dobrej jakości. Piwerko powinno się generalnie wymieszać, ten szuwak, co jest na dole. Nie każdy to lubi, ale ja na przykład zrobimy inaczej. Trochę wleję i na samym końcu wymieszam ten osad, co jest na dole. Te drożdże, one są bardzo zdrowe. To raz. Po drugie, bardzo fajnie, specyficznie smakują. Nie każdy, już mówię, to lubi. Ja lubię. Dobra, gadasz, otwieraj. Dobra, otwieram. Czekajcie, okulary założę. Nie widzę. O! Jezu, kurde, coś mi w tych łopatkach weszło od tego pchania samochodu. O! Jezu. Otwieramy. Nie będziemy wąchać buteleczki, tylko no, natychmiast lejemy te plecy, cholera. Piwo już widzę, że jest bardzo mętne, ale zobaczcie jaka pianka. To jest efekt zmieszania. To co zrobiłem na początku, zmieszałem trochę te drożdże. Pianka gęściutka, długo utrzymująca się, piwo mętne jak widzicie, żółciutkie i piękny bukiet już tu się rozchodzi. Tak, to jest to, co Marcel lubi najbardziej. Nie wiem dlaczego, ale lubię piwa pszeniczne. No po prostu lubię. Bardzo lubię. Dobra, niech pianka troszeczkę opadnie. A właśnie, ten szuwak teraz patrzcie. Tak się powinno go wymieszać, bo to naprawdę jest zdrowe. O. Już jest wymieszany. Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Wlejemy trochę, żeby mniej piwka zostało w butelce. Smakujemy. Jak to smakuje? Ależ ta pianeczka, zobaczcie, jaka piękna piana. Pijemy. Cóż mógłbym rzec, jak nie to, że te piwo jest dla mnie boskie. Ja, jak mówię, uwielbiam pszenicę i to trafia w moje gusta. Naprawdę bardzo dobre piwo. Polecam miłośnikom piw pszenicznych spróbowanie tego piweczka na Bali.
A właśnie, nie powiedziałem, jaki to jest browar. Jest to browar rzemieślniczy Sady. Takie logo. Cóż mógłbym dać, jak nie jeden, tylko i wyłącznie jeden, ponieważ to piwo trafia w moje gusta i naprawdę szczerze Wam polecam. Wasze zdrowie, kochani, zwłaszcza Twoje, Andrzej. Zdrowie Wasze w gardło moje. Słuchajcie, teraz dajcie kilka chwil partnerowi odcinka, jakim jest firma Armytech. Armytech przysłał mi dwie latareczki, żebym Wam zaprezentował. Od razu sobie je rozpakujemy obydwie. Słuchajcie, jest to latarka, słuchajcie, Crystal Pro. Taka. Jest to bardzo fajna latarka. Ja już mam taką jedną mniejszą. Ona jest na rower, na głowę można założyć wszystko, no zobaczycie zresztą. Druga natomiast z latarek jest to Prime C1 Pro. Kolor światła ciepły. Tym razem taki wybrałem, bo miałem wybór właśnie, jaki kolor, czy jasny, czy ciemny. Znaczy w sensie, czy białe, czy żółte światło. Chciałem żółte, bo w kamerze lepiej to widać. Jest to taka latareczka, ale co nam po opakowaniach? Odpakujmy. Odpakujmy najpierw tego maluszka. Zobaczymy, co kryjesz w środku, kartoniku kochany. Ta latareczka świeci światłem białym oraz czerwonym. Dodatkowo z tego, co już zdążyłem się zorientować, ona ma funkcję stopu, czyli zakładacie do roweru. W momencie hamowania ona wykrywa, kiedy wyhamujecie i zapala się światło. Zobaczycie, jak to fajnie działa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6 trybów świecenia. Jak to Armytech, oczywiście te tryby bardzo fajnie się wybiera, ponieważ nie trzeba przeklikiwać wszystkich tych trybów po kolei, tylko ustawicie sobie jeden, później jest włącz, wyłącz, włącz, wyłącz. Żeby zmienić, to trzeba po prostu różne kombinacje zrobić. Mnie to zawsze wkurzało w latarkach, nie? Kurde, 15, tych, chcę zapalić światło i naciskam, pyk, 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 mryganie, takie srakie, takie dopiero to co chcę, jaśniej, ciemniej, a tu nie, tu jest zupełnie inaczej, zaraz Wam to pokażę. Tutaj mamy oczywiście opaskę nagłowną, tak, dobrze mówię? Nie, to nie jest nagłowna, znaczy można na głowie też ją użyć. Opaseczkę Armytech, rozciągliwą, jak gumka od Majtek, taka, ale solidna, wierzcie mi, jest naprawdę solidna. Tutaj mamy taki klipsik, nie wiem jeszcze do czego służy, rzep właściwie. Tutaj natomiast, co tu jeszcze jest? Otwieraj się, żeż no. Karwa. No aha, tutaj mamy na rękę, możemy sobie założyć ze stoperem, taki możecie sobie jakoś, o tutaj widzę jakiś, tu jest stoper. Tu się przeplata sznurek, po prostu żeby tego nie zgubić. Sznurek sobie przepleciemy i możemy sobie po prostu, nie wiem, nawet na szyi zawiesić, bardzo fajne. Dodatkowo tutaj mamy, klipsik, gdzie możecie sobie na przykład, nie wiem, czy bym pokazał, grubą tą mam. Coś takiego. Klipsem sobie możecie przypiąć, wtedy nam świeci. Dobra, ale jak to świeci, słuchajcie. To świeci, widzicie, ona może świecić, tak. Patrzcie, żeby zmieniać funkcję w Armytechu, to się po prostu załącza. W tej chwili nam czerwone się diody tutaj migają. I teraz tak, przyciskamy i trzymamy. Zapaliła się na przykład taka funkcja. No znowu ten stop się zapala. Bo to działa w ten sposób, że jedziecie i hamujecie. I się zapala stop. Widzicie? Fajne, nie? Patrzcie. Teraz to cofałem do tyłu. Do przodu i stop. I się zapala. Genialne. No po prostu genialne. Dobra, ale co ja chciałem? Jasność świecenia światła. Znaczy jeden tryb. Drugi tryb, na przykład przytrzymujecie dłużej, mocniej świeci, nie? I teraz co najważniejsze, właśnie wyłączycie i włączycie ponownie, jest ten tryb. Już nie zmienię, nie trzeba od początku lecieć. Każdy Armytech to działa i to jest po prostu wyśmienite. Mi się to podoba strasznie. Pyk, pyk. I to jest najmocniejszy tryb. Świeci jak jasna cholera. Zaraz zobaczycie na dworzu. Zrobimy sobie testy. To jest czerwone światło. A teraz 2 razy przyciśniemy szybko i zmieniamy na białe światło u góry. Tutaj mamy też pyk, pyk, pyk. Czekajcie. Pierwszy tryb świecenia. Drugi. Trzeci. I mówię, jeszcze raz Wam pokażę. Patrzcie, teraz włączymy i załączymy. I ona pamięta te ustawienie. To jest najmocniejszy. Daje jak cholera, jak zaraz Wam pokażę. I chyba następny tryb to jest miganie. Po prostu miganie. Jeszcze jest takie miganie. Mocniejsze. Słabsze i mocniejsze miganie. No i powracamy do trybu podstawowego, czyli tego pierwszego, znaczy nie podstawowego, tylko tego pierwszego. Ładowanie odbywa się poprzez port USB
Jest tutaj bateria, muszę ściągę znaleźć, słuchajcie, 600 mAh. Ta bateryjka tutaj, która siedzi w środku i tutaj w zależności od jakiego trybu tutaj tak długo świeci, no nie chcę mi się wymieniać, tych trybów jest pełno. Latarka waży 34 gramy, jest naprawdę bardzo lekka. Posiada pyłoszczelność, wodoszczelność IP67. Też to zaraz sprawdzimy, zaraz Wam to pokażę. Dobra, teraz przejdźmy do drugiej latareczki, tak na szybko. Prime C Pro. Bardzo fajna latarka, już mi się kurde podoba, z tego względu, że to jest taka mniejsza wersja. Tutaj mam wcześniej te latareczki, tutaj chociażby taka. Używam jedną, taki drugą, tylko gdzieś tam drugą zapowiedziałem, gdzieś ją przypiąłem, tam pewnie gdzieś leży, nieważne. Co tutaj mamy? Bardzo świetną ładowareczkę, słuchajcie, magnetyczną. Zaraz Wam zademonstruję, jak to działa. Oj, tu jest cała nasza latareczka, najpierw zacznijmy od niej. Słuchajcie, patrzcie. No wyłaś, kurde. Patrzcie, jakie malutkie główienko, kurde. Jaka piękna, kurczę, elegancka, malutka latareczka. Jeszcze raz, poprzednia wersja, większa wersja. Tak może pokażę, zobaczcie. I ta jest czołowa, ta jest boczna, nie? Ta latareczka to jest ELF C2. Ta natomiast jest bardzo, bardzo malutka. Tutaj ładowarka jest magnetyczna. Zaraz Wam zademonstruję, jak to działa. Zaczniemy tak od tej strony, może od ładowareczki. Słuchajcie, tutaj podepnę sobie, dobra, tu sobie podepnę. Podpiąłem sobie ładowareczkę, zobaczcie, jak ona pięknie świeci na zielono, widzicie? Cyk, podłączamy i teraz, żeby naładować Armyteka, to najpierw trzeba odkręcić od półobrotu tutaj zatyczkę baterii. Tak to działa i teraz patrzcie, pyk i ładuje się, widzicie? Proszę bardzo, jak się naładuje, te wszystkie migania, co tutaj są, nie wiem, czy będziecie kurde widzieć, no musicie mi zaufać. Jest na czerwono, czyli w tej chwili się ładuje ta latareczka. Jak się naładuje, obwódka tutaj zmieni kolor na zielony i będzie naładowana. Więc widzicie, taki kolor będzie. Jak załączacie, to jest czerwona. Jak się naładuje, to jest zielona. Wtedy wiemy, że jest naładowana. Dobra, jeszcze Wam pokażę, słuchajcie, tutaj odkręcamy. Jest wymienna bateria. I tutaj siedzi ogniwko litowo-jonowe 900 mAh. Taki maluszek, słuchajcie, jest to taka połóweczka 18350, to jest 18350, to jest taka jakby połóweczka tego większego ogniwa. Tutaj mamy, słuchajcie, uszczelkę, oczywiście to jest wszystko wodoodporne, pyłoodporne. Świeci to po prostu przekozacko, zobaczcie, żółty taki kolorek fajny, max, różne tryby, pyk, mały, duży, jeszcze większy, jeszcze większy, jeszcze większy. I to chyba jest największy. Ona w ogóle ile ma trybów? Ona ma, słuchajcie, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 trybów świecenia. Podstawowy pierwszy 37 lumenów, podstawowy drugi 93 lumeny, świecąc przez 6 godzin i 30 minut. Podstawowy trzeci 195 lumenów, 2 godziny i 35 minut świecenia. Turbo 1 325 lumenów, godzinę 35, Turbo 2 930 lumenów, świecenie przez godzinę i 25 minut, ale po 2 minutach, bo ona ma wbudowany termostat, jak się za mocno zagrzeje, po 2 minutach i 20 sekundach zmniejszy na 325 lumenów i dalej będzie już świeciła, ale takie na chwilowe, 2-minutowe podświetlenie bardzo mocnym światłem jest spoko. No i tutaj mamy jeszcze Firewheel, różne tryby. Nie wiem, jak to się tam zmienia, te tryby. Muszę jakoś to obczaić. Stroboskop. No i takie tam. Będziemy wszystko zaraz testować. I tutaj mamy znowu na rękę. Co jeszcze tu mamy? Słuchajcie, tutaj mamy zapasową uszczelkę O-ring, który tutaj jest założony, żeby ta latarka była wodoodporna i pyłoszczelna. I dodatkowo mamy klips. Chodź tutaj. Tu jest specjalne miejsce. Zamontowałem. Co mi tutaj? I teraz możemy sobie też przypiąć. Zawsze o tak. Gdzieś tam. I sobie poświecić. No to głupi przykład akurat tutaj, ale możemy przypiąć do paska, że nam to po prostu nie spadnie. To jest tak porządnie zrobione. Dobra, zakładam tutaj wszystko, co potrzeba. Latarka taka podręczna na szyję. Najlepiej było na szyję założyć. Idziemy w teren sprawdzać, jak to działa. Tak świeci latareczka, to jest taki tryb, któryś tam, nie wiem, weźmy sobie najmocniejszy
To jest miganie. To jest tryb najmocniejszy, słuchajcie, zobaczcie jak to daje, kurde. Tarin tarara. Wszystko widać. A teraz Wam z daleka zaprezentuję. O, to jest czerwony tryb. Zapalił się ten mocniejszy, zapalił. Można oczywiście zmienić też tego mryganie. To jest najmocniejsze. Czerwone światło. Czerwony ja. A tak to wygląda po ciemku, jak świecę tutaj. Zobaczcie, jaka łuna. Tak świeci, zobaczcie. Kamerę muszę schować. Tak oświetla najmocniejszy tryb świecenia tej latarki nagłownej. Podejdę do afta, zobaczcie. Wszystko widać normalnie. Elegancko oświetla. Wszystko można kucnąć. Jak dla mnie baja. Możecie sobie zmniejszyć, jak was razi. To jest mryganie. Takie o. To możecie sobie do roweru założyć, jak będziecie z przodu. Kto lubi migające światło w rowerze, ja akurat nie lubię. To jest najmniejszy tryb, jeszcze raz. Też fajnie widać, o, wszystko, ten teges. Mocniejszy, kurde, mocniejszy tryb. Tak to widać. No i najmocniejszy, o, przeleciałem, przepraszam bardzo, jeszcze raz. Cyk, cyk, cyk. Ten jest najmocniejszy. No, także, no mówię, rewelacja. A teraz zobaczcie. Pokażę Wam ten stop. Żeby przyjść na tryb czerwony, po prostu trzeba szybko nacisnąć jak myszkę w komputerze, cyk, cyk i przechodzimy na czerwony tryb. Możecie sobie takie migające ustawić, widzicie? I lecimy i stop. I się zatrzymuje. Dobra, ale zapalmy, żeby było bardziej obrazowo. O, takie światło. Działa to też w drugą stronę, patrzcie. Jadę rowerem, jadę i zatrzymuję się. Jeszcze raz. Jadę rowerem, jadę i stop. I się zapala. Fajne, nie? Bajle jak nic. Będę musiał to kiedyś do roweru założyć. Jeszcze raz. Jadę, stop. I się zapaliło. Mam latareczkę, drugą, tą małą. Słuchajcie, i zaczynamy od pierwszego trybu. Taki trybik mały. To jest taki tak zwany Firefly. To jest taka bardzo przydatna funkcja, na przykład gdzie, no nie wiem, jak chcecie na przykład dziecka obudzić, co chcecie znaleźć, albo szukacie w samochodzie, żeby kierowcy nie razić, czy siedząc w przedziale w tramwaju, w pociągu, żeby nie budzić, na przykład, bo ktoś tam śpi w nocy, jedziecie, to sobie można pogrzebać. I są to 3 tryby, słabe, mocniejsze trochę, o widzicie, tak świeci, że można sobie samochód, to czekajcie, ja tam zgaszę światło, kurczę, to będzie lepiej widać. O, teraz będzie lepiej widać, całkowita ciemność, słuchajcie, tutaj mi tylko świeci moje, o, mikrofon bezprzewodowy. To jest Firefly 2, zobaczcie, tak oświetla, mamy to kolejny, mocniejszy tryb Firefly'a, czyli tego światła takiego mniejszego. O, patrzcie jak daje, fajne żółciutkie światło. I teraz podchodzimy do trybów podstawowych. To jest tryb podstawowy 1. Oświetla, o, zobaczcie, w ten sposób. Tak samochód widać. To jest tryb 2, mocniejszy. Fajne, żółciutkie światło. Później przejdziemy jeszcze się troszeczkę, zobaczycie jak to dalej świeci. No i 3. tryb podstawowy, już taki bardziej zaawansowany. Mamy jeszcze tryb turbo. 1, 2, 3. 2 tryby turbo, widzicie. To jest słabszy. Ten jest mocniejszy. Czyli i tak najmocniej świeci latarka przez 2 minuty, dopóki się nie zagrzeje, wtedy obniża nam do 300 ileś tam lumenów, ale przy niższej temperaturze oczywiście ten czas pracy wydłuża się. Ale 2 minuty, słuchajcie, to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ładnie to oświetla. Mamy tutaj jeszcze funkcję stroboskop. 1, 2, 3, 4. Przytrzymujemy 4 razy, klikamy i mamy taki stroboskop. Nie wiem po co to komu, do czego to potrzebne, no ale niektórzy to lubią. I też tu mamy tutaj, o, zmiany częstotliwości tego migania. Możemy sobie tak ustawić, nie wiem, czy przykleić na przykład gdzieś. Tu można przykleić, o, bo to ma magnesik oczywiście do samochodu. I tak może nam tam, nie wiem, wskazywać drogę. To jest na przykład dobre. O, jeszcze moc możemy, zobaczcie. Moc tego migania możemy podzielić na mocniejsze albo słabsze. To jest mocne miganie i słabsze miganie.
Jak ta latarka naprawdę oświetla. To jest tryb podstawowy. Teraz zwiększmy na raz, dwa, trzy. Który jest najmocniejszy? O, to jest tryb najmocniejszy. Zobaczcie, jak ona daje. Wydaje się, że mało, nie? Ale naprawdę, wierzcie mi, jest jasno. Fajne żółte światło, bo takie chciałem generalnie. Do wyboru jest też białe światło. A teraz idziemy ją wrzucić do jeziora. A jak? Wodoodporna to wodoodporna, tak? Ale tu breja jest, kurde, latarkę upierdzielisz. Trudno. Dla was wszystko, słuchajcie. Patrzcie. Mamy tu latareczkę. Tyk. Poszła do wody. No, jest wodoodporna. Także nie ma się że tak powiem, szczypać z tym. No bardzo fajna. Bardzo fajna, mała, poręczna. Można na szyi właśnie ją sobie nosić. Tutaj oczywiście mam tą drugą latareczkę. Żebyście nie myśleli, że ta latareczka to jakiś pic na wodę. Gdzie ta woda jest? Za blisko podszedłem. Ona także jest wodoodporna. Proszę bardzo. Pyk, obydwie możemy wrzucić do wody. Kąpać się, myć, jak chcecie. Zobaczcie, tutaj macie gniazdo USB, nie? Patrzcie, otworzyłem gniazdo USB. Pyk, wsadzam te gniazdo USB do wody. Nic się nie dzieje. Nic kompletnie. Ona jest odporna na tego typu rzeczy. Cyk. Proszę bardzo. Kurde, pobrudziły się te latareczki teraz, nie? Nie ma problemu. Myjemy. Cyk, fuch. Proszę bardzo. Opłuczemy je z tego piasku, żeby syfu nie było. Patrzcie, gniazdo USB. Patrz, widzicie? Gniazdo USB. Patrz, a tu wpadło trochę piasku, trzeba wypłukać. Cyk, fuch. Wpadło do wody, co teraz? Pali? Patrzcie, działa. 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 Także widzicie, jeżeli chcecie porządnych latarek, naprawdę porządnych latarek, to bardzo polecam Wam latarki Armeteka. Te dwie, już widzicie, założyłem sobie na szyję, można sobie też założyć, o, tak, nosić ją codziennie. Te dwie latarki dołączą do mojej rodziny Armeteka, których już mam kilka i powiem Wam, że z całego serca mogę Wam to polecić, ponieważ ja używam tych latarek. Można powiedzieć, Armetek oświetla nocne niebo na moich wojażach vanlife'owych. Polecam latareczki, jak widzicie, wszystko działa, mimo kąpieli wodnej. Na mojej stronie marcin.pl w dziale rabaty sklep znajdziecie aktualne promocje i właśnie na latareczki Armeteka macie 11% rabatu na mój kod rabatowy Marcel. Nic, zachęcam do zakupu, bo naprawdę fajne latarki. Ja ich używam cały czas. Dobra, po tych ekscesach latarkowych czas się czegoś napić. Drugie i ostatnie dzisiaj piwerko. Jest to piwo pszeniczne, również nyskie. Browar książęcy Nysa. Piwo wygląda tak. Goryczka 2/5 możliwych. No spróbujemy co to jest. Pianka już nie jest tak jak tamta, a właśnie jest osad, oczywiście jest. Wy tego nie zobaczycie, ale uwierzcie mi, na pewno jest na dole, na dnie butelki osad. Pianeczka gęsta, średnio trzymająca się. Nieważne. Pachnie. Ten zapach nigdy się nie znudzi. Jak to mówi mój ulubiony youtuber. Gdyby perfumy mogły pachnieć tak jak to, wąchałby je codziennie. Jaki fajny posmak. Pszeniczka z tych mniej lubianych przeze mnie. A dlaczego? Dlatego, że tu jest wyczuwalna goryczka. Jest tutaj wyczuwalna goryczka, która mnie troszeczkę przeszkadza, aczkolwiek finish po wypiciu nie uwierzycie jaki jest. W pierwszej chwili jak piję, oczywiście czuję piwo pszeniczne, później jest uderzenie goryczki, a później czuję ananasa. Naprawdę. Taki posmak ananasa. Całkiem dobre piwo. Mimo tej goryczki, która mnie odpycha, sięgnąłbym po nie jeszcze raz. Ze względu na ten właśnie posmak, finish taki po wypiciu już. Piwo bardzo przyjemne, aczkolwiek musiałoby być mocniej schłodzone. Że tak powiem, wymaga obróbki przed podaniem większej, ale piwo dla mnie jest dobre, aczkolwiek nie dam mu noty 1, tylko 2, z tego względu, że właśnie ta goryczka jest. Ja tej goryczki nie lubię, goryczkowatych piw,
No i dlatego 2, tylko i wyłącznie dlatego 2. Można wypić, można nie wypić, można kupić, można nie kupić. Wszystko w zależności od jak, na co, po co, gdzie, jak, z kim. Dlatego zdrowie wasze, the gardło moje. Zwłaszcza Andrzej, twoje zdrowie. Ahoj, witam was serdecznie w kolejnym dniu. Zobaczcie, jaki mam piękny widok. Tylko trochę szyba mokra, ale go mu wytrę. O, patrzcie. Sunshine. W ogóle otworzymy. Jakiś kolo przyjechał. Tam samochód stoi, ale mi zaparowały szyby. Patrzcie, jaki widok. Ale pachnie ładnie. Piękne, nie? Widok na jezioro i wschód słońca. 6 stopni jest na dworzu. Dobra, zamkniemy. 19 stopni mam w busie. Jednak włączyłem Webasto wczoraj, bo mówię, tak patrzę, sprawdzam pogodę. Kurczę, nad ranem ma być 5 stopni. Spałem jak niemowlę do 6 generalnie, a jest 7:25. Do tej 7 tak sobie już leżałem, tylko przewracając się z boku na bok. Kolo podjechał, jakiś tutaj kurczę stanął i sobie poszedł gdzieś z plecakiem. O Jezu. Trzeba wstać, kawkę wypić. Mi. Coffee trzeba zrobić. Zrobimy od razu kawę. Generalnie zrobię sobie śniadanie od razu. Jest to głodny jakiś. Dzisiaj w ciągu dnia ma być 10 stopni. No to całkiem znośnie. Kurde, nie, już mi się zrobiło za ciepło. Ściągam to. Kurde, sama kuchenka naprawdę tak daje w palnik tutaj, że o Jezu. Jeszcze mam taką puszkę golonkę z Lidla. Ale to w następnym odcinku sobie przetestuję, zobaczę, czy jest dobre. Od mojej cioci dostałem. Na bogato będzie. Muszę ją całą zjeść, bo to nie ma sensu ją zostawiać. Kurde, powiem wam, że kupno tego noża to jest Opinel numer 12. To była jedna z lepszych inwestycji, jakie kiedyś poczyniłem. A kupiłem to nie do samochodu tutaj, tylko kupiłem to na wyjazdy moje na rowerach elektrycznych. Będę wyjeżdżał gdzieś tam teges. A przydaje się w samochodzie, jest kurde zarąbiście ostry, a ma kurde już sporo czasu go mam. Naprawdę sporo czasu go mam. Nie wiem dokładnie, nie, dobra, nieważne, ale no długo go mam. Ani razu go jeszcze nie ostrzyłem i jest kurde ostry jak brzytwa. Także polecam. O, i patrzcie, w sam czas. No i leżała teraz rączka i jest gorąca, jak zwykle. Ważne. Patrzcie, jest 22 stopnie od razu w busie. O, dopieprzymy sobie. No i dobra. Niech się robi. To od razu schowamy. I już! Będzie śniadanie załatwione. Dobra, jem, kochani, nie będę was zanudzał jedzeniem. I widzimy się później. Wypełzł ze swojej jaskini. Kurde, powiem wam, że zimno. 6 stopni. 7. Teraz wam pokażę w pełnym słoneczku, jak wygląda to miejsce. To jest, można sobie zwodować kajak. Tu jest jeziorko. Taki placyk. No i tutaj Marcel sobie z nocy spał. Tu jest jeden wjazd, a tam z drugiej strony jest drugi. I łączą się to wszystko w jedną drogę. A to jest nawet betonowy slip taki, widzę. Porobili, żeby sobie zrzucać łódkony. Ale wieje, kurde. Kurde, spinkalam zaraz w jakąś taką miejscówkę po drodze znalazłem. Do domu mam 60 km, więc całkiem blisko jestem. No ale jeszcze pojedziemy na jedną miejscóweczkę. Tam sobie zrzucę wodę, bo ma być zimno. Czwartek -2, więc lepiej, żeby w zbiorniku wody nie było. Tutaj nie będę zrzucał, bo teraz kałużę zrobię. Tu ktoś przyjechał.
Pojadę gdzieś w stronne miejsce i zrzucę wodę. Czystą wodę zaznaczę. Zawsze tak robię. No, dobra. Muszę tylko poczekać, aż mi tam szybki trochę odparują. Już odparowuje, widzę tutaj. Bo trochę nachuchałem czajnikiem i w ogóle. No, także tu pozwijałem wszystko. Flaszeczka, kurde. Trzeba będzie zabrać do domu. No, następny wyjazd będzie. Kiełby, kurde, kiełby niech tu będą. W sumie nic im nie jest. Psiakowi dam. Patrzcie. Tyle piwa kupiłem. Kupiłem 12 piw, a zostało mi 9. To wypiłem 3. Od Maćka tam może z 2 tyski i to wszystko. Jakoś mało teraz poszło alko na tym wyjeździe. I dobrze, bo nie zawsze trzeba pić, prawda? No, dobra. Tu wszystko mam. Czekam aż odparowałem i jadam powoli w kierunku domu, ale jeszcze zajedziemy na taką miejscówkę, obczajmy przy okazji, zobaczymy, czy warto tam jechać kiedyś. No. Doleciałem do miejscówki, słuchajcie. Kurde, gdybym wiedział o niej wcześniej, to bym tutaj zanocował. To, co tu się dzieje, co ja widzę, to jest po prostu pięknie Armagedon zniszczenia przez wodę. Nie no, aż tak źle to nie jest, nie przesadzam, patrzcie. Kurde, tak wylała rzeka. Normalnie rzeka tu płynie, nie? No zobaczcie. To jest w ogóle punkt czerpania wody. Tu jest droga bardzo rzadko używana, bo jest tak rozpieprzona. Masakra, tutaj to normalnie trzeba jakimiś samochodami offroadowymi przejeżdżać albo T4. Zjazd jest tutaj o zaraz z drogi. I tu. I tak się podniósł poziom wody, że zobaczcie. Tu jest zejście chyba do wody, czy co to tam jest? Patrzcie. Jakieś schody tutaj są. O. No, schodki są chyba zejściowe do wody, żeby można było sobie tam, nie wiem, zejść do łódki czy coś, a tak się podniosła woda. W ogóle wszędzie jest taki wysoki stan wody. Wszędzie, gdzie tylko jadę, jest wszystko porozalewane. Moczary. No poezja. Poezja. Straszny poziom jest. No i to fajnie wygląda, nie? Tam zapewne można siedzieć. No ale teraz nie można. No nic, idę zrzucić wodę. No i ta woda się leje. Szybciej sobie. Ale cieplutka woda, można sobie łapki ogrzać. Ale się leje ta woda, zobaczcie jak długo. Bardzo długo. To muszę wziąć coś, co musiało być dawno temu, bo są schodki jakieś, nie? Jakieś schodki. No leje się i leje. Zobaczcie, na jak długo tej wody starczy. O, akurat się skończyła. No i dobrze. I tak zostawimy. I możemy jechać. Piękne miejsce. Zobaczcie, jaka ładna pogoda w ogóle się zrobiła. Aż któregoś razu tu przyjadę, jak poziom wody spadnie. Żeby zobaczyć, jak to wygląda w normalnych warunkach.